Szanowni Państwo, witam na poligonie drawskim, na którym prowadzone jest ćwiczenie Dynamic Force Employment. O zabranie głosu proszę pana Mariusza Blaszczaka, ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję. Panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego i Wojsk Stanów Zjednoczonych, US Army, panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Stanów Zjednoczonych, szanowni państwo. Zacznę od tego, że niewątpliwie współpraca w dziedzinie wojskowości polsko-amerykańska pogłębia się. Relacje są bardzo bliskie. Żołnierze polscy i żołnierze amerykańscy ćwiczą na co dzień. Mogę podkreślić, że te pogłębianie relacji ma charakter zarówno polityczny, jak i wojskowy. Generals, ladies and gentlemen, soldiers, Polish and American, dear guests, I would like to underline that Polish and American cooperation is deepened constantly. We keep close cooperation every day during our common exercises, both on the political and military level. Jeśli chodzi o tą sferę polityczną, to niewątpliwie wielkim sukcesem, obustronnym sukcesem jest przygotowana umowa dotycząca wzmocnienia współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych, która zostanie podpisana 15 sierpnia, więc już w najbliższą sobotę podczas wizyty sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. And the preliminary sign of the successful Polish-American cooperation on the political level, we have a clear sign that we agreed an agreement of mutual defense cooperation, and the agreement will be signed on the 15th of August, so in the nearest Saturday, during the visit of Secretary of State US Mike Pompeo. Ta umowa jest konsekwencją wcześniej zawartych porozumień między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Donaldem Trumpem, na podstawie których została określona obecność wojsk amerykańskich jako trwała i na podstawie których zakres i liczebność wojsk amerykańskich w naszym kraju wzrastają. It is a consequence of bilateral talks and agreements conducted between the President of Poland, Andrzej Duda, and the President of the United States, Donald Trump. And upon this agreement, there is this clear statement of constant American troops possible vision here and training in Poland, both in the military scope and their engagement into mutual exercises. Postanowienia stanowią również o tym, że w Polsce już funkcjonuje wysunięte dowództwo amerykańskiej dywizji z generałem Sylwią na czele, ale nowym podmiotem, który już zakładamy jesienią rozpocznie swoją aktywność w Polsce, będzie wysunięte dowództwo 5 Korpusu, reaktywowanego Korpusu US Army, którego dowódcą jest amerykański generał polskiego pochodzenia. Właśnie otrzymał kilka dni temu awans na wyższy stopień generalski w symbolicznym miejscu w Krakowie u stóp kopca Kościuszki, a więc kopca ufundowanego przez naród polski ku czci bohatera obu narodów, narodu polskiego i narodu amerykańskiego. Upon this agreement, we state two very important factors of our mutual cooperation. First is divisional command and directly commanded by General Sylvia. And the second one is the forward divisional command of the 5th Corps that would be commanded by the American general promoted recently with Polish roots. And it was also a great success unrated on the Kościuszki Mount in Kraków. To była sfera politycznej współpracy, pogłębnionej, wzmocnionej politycznej współpracy, ale chcę podkreślić także współpracę ściśle wojskową, czego dowodem ćwiczenia Defender 20, które odbywały się również w tym czasie trudnym dla całego świata, czasie epidemii, i teraz mamy kolejną odsłonę tych ćwiczeń. Bardzo się cieszę z tego, że Wojsko Polskie na co dzień ćwiczy z Wojskiem Stanów Zjednoczonych.
As I have already mentioned, it has been a political level cooperation. However, we've got a straight, very close military cooperation, and I'm very glad that Polish and American soldiers can train and work together, especially during Defender 20 exercise, and especially in the pandemic times. Chciałem podkreślić, że dzisiejsze ćwiczenia są skoncentrowane na, po pierwsze, przerzucie wojsk Stanów Zjednoczonych, najpierw przez Atlantyk, potem wojska amerykańskie pokonały 2000 kilometrów, żeby tu ćwiczyć na poligonie w Drawsku Pomorskim razem z polskimi żołnierzami z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi w skład 11. Dywizji Pancernej. The crew of the exercises that we can observe today is the relocation of U.S. troops over the Atlantic. Then American soldiers passed 2,000 kilometers to reach the destination place, which is Drawsko Pomorskie. And here, together with Polish soldiers from the 17th Great Poland Mechanized Brigade, they train together and seize objectives. 2000 żołnierzy ćwiczy wspólnie w tym miejscu, w tym poligonie, który już niedługo jeszcze będzie się bardziej rozwijał. Docelowo też na podstawie współpracy polsko-amerykańskiej poligon w Drawsku Pomorskim będzie centrum szkolenia bojowego należącego do najlepszych w Europie, do najbardziej zaawansowanych w Europie, dlatego że zależy nam, polskiemu rządowi, na bezpieczeństwie naszej ojczyzny, dlatego że zależy nam na tym, żeby polscy żołnierze umiejętności swoje poszerzali, żeby dzięki temu zarówno Polska, jak i państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego były bezpieczne. 2,000 soldiers are training here in the Drawsko Pomorskie military training area. However, soon it will be also a center of training, combat training, one of the most modern in Europe. Polish government is especially interested in the keeping security of Poland, of Europe, and all the NATO forces. Bardzo dziękuję za obecność wojsk amerykańskich. Dziękuję panu generałowi Sylwie, panu generałowi Parylakowi za współpracę, za wspólne ćwiczenia. I mogę podsumować te ćwiczenia w ten sposób oto. Together we are stronger. Thank you to the American soldiers, to the Polish soldiers. Thank you especially to the General Sylvia, General Parylak. I've got to say that together we are stronger. Thank you. Dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu proszę generała brygady, brata Sylwa, dowódcę komponentu Dywizji Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry. What you're witnessing here today is the culminating demonstration of NATO's strategic readiness and lethality. Szanowni państwo, co obserwujecie w dniu dzisiejszym, jest wyraźnym obrazem współpracy i zacieśniania więzi polsko-amerykańskich armii. Just 3 short weeks ago, 525 soldiers from the 1st Cavalry Division were alerted to come over here, deploy, draw over 70 pieces of combat equipment here in Poland, integrate with the professional soldiers of the 11th Cavalry Division, and train day and night to be able to bring this exercise together. Zaledwie 3 tygodnie temu 525 żołnierzy z 1. Dywizji Kawalerii zostało postawione w stan gotowości i otrzymało rozkaz, aby przemieścić się w rejon Drawska Pomorskiego, zintegrować z profesjonalnie przygotowanymi żołnierzami 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i przeprowadzić to ćwiczenie. And only because of the great cooperation of the U.S. soldiers that were in Germany and Poland, as well as the Polish forces and all of the civilians who have supported this exercise, the 2,000 soldiers that are training here, were we able to demonstrate this lethality. 2000 żołnierzy było w stanie zademonstrować wspaniałe przygotowanie do prowadzenia wspólnych działań poprzez przegrupowanie pododdziałów amerykańskich i współpracę z polskimi pododdziałami stacjonującymi w Polsce. We built on the great successes of the Defender exercises earlier this summer,
And this is just the latest in the great cooperation between our two nations, proven that we are truly stronger together. Dziękuję. Ćwiczenie Defender pokazuje wspaniałą współpracę polsko-amerykańską i jest bardzo dobrym dowodem na to, że razem jesteśmy mocni. Thank you, General. O zabranie głosu proszę generała brygady Dariusza Parylaka, dowódcę 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Panie ministrze, panie generale, szanowni państwo. Dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rozdział w naszej współpracy szkoleniowej pomiędzy moją Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Dywizją Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Nową, która oznacza z dotychczasowej formy szkolenia obok siebie do formy szkolenia pośród siebie. Minister, General, ladies and gentlemen, today we have started a new part in our common training history. My division, together with the American division, are training not next to each other, but very closely together. Jeszcze do wczoraj ćwiczyliśmy ramię w ramię, bazując na własnych procedurach, ucząc się wspólnych form, technik i metod szkolenia. Dzisiaj łączymy je razem i to, co za nami mogą państwo obserwować, to właśnie jedna z tych form szkolenia pośród siebie. Just yesterday, we've been training on our own techniques and forms. However, just today, we compilate all the possible methods of training, and what can you see behind us is a great proof of great cooperation. Najprościej tą integrację wytłumaczyć w następujący sposób. Dzisiaj amerykańskie czołgi wspiera polska piechota zmechanizowana, osłaniają polskie pododdziały przeciwlotnicze. Z kolei polską piechotę zmotoryzowaną wspierają amerykańskie śmigłowce i zabezpieczają amerykańscy saperzy. W przyszłości inne rodzaje wojsk będą również działać w tej zintegrowanej formule. Jest to formuła wyższa i bardzo wymagająca. In the very strict and common sense, I can summarize it as that today American tanks are supported by Polish troops and Polish air defense sets. And Polish troops are supported by combat engineering units from the United States. That is the great cooperation, and in the future we would like to integrate it even in the higher level. Jest to wyzwanie, na które czekaliśmy kilka lat i dzisiaj stało się ono faktem. Tak jak silne będą nasze dywizje, tak silna będzie nasza współpraca i zdolności operacyjne w ramach podnoszenia interoperacyjności w ramach struktur NATO. It is our interoperability that we have been waiting for a long time. As much as strong would be our divisions, as much our interoperability will be strong and our operational combat capabilities will be great. Our armed forces stronger and stronger day by day. Dziękuję, panie generale.